śpiewem ptaków i taką sielanką. Witam się z Wami w nowym odcinku i zapraszam do oglądania. Za mną kwatera. Jestem bardzo zaskoczony, miło zaskoczony tym, że wczoraj, czyli w poprzednim odcinku, mówiłem Wam, że w sąsiedztwie mam młodzież i obawiałem się, że ta młodzież będzie w nocy, wiecie jak to jest, no, będzie hasała. Nic z tych rzeczy. Także miło jestem zaskoczony tym, że byli kulturalni. Sicilii, tak chyba się to wymawia. Miasteczko nie nad morzem, położone w dolinie między górami. Bardzo urokliwe alejki, stare miasto. Po co jechać Mercedesem do ślubu? Po co? Przecież można starą pandą. Może trochę o Sycylii. Sycylia jest regionem autonomicznym Włoch. A to ta miejscowość Sycylii jest najbardziej nasłonecznionym miejscem na Sycylii. Panie kelnerki szykują się do roboty, do przyjęcia turystów. A jakie mają menu, z jakimi cenami, to już patrzymy. Może burgery 9-10 euro. Antipasti 18-10 euro. Sałatki 13-10 euro, 9. Desery 6 euro. I dla dzieci też mają tam jakąś pastę al pomidoro za 8 euro. A knajpka wygląda tak. To wygląda jak gwiazda betlejemska. Taką jak na świętach kupujemy i stawiamy na stół. Czy to jest w postaci krzewu? No nie jest tak zjawiskowa jak te, które dajemy na stół świąteczny, ale jakieś podobieństwo widzę. Być może nawet to też jest jakaś odmiana, tylko w postaci krzewu. Cinema Teatro Italia. Coś tam grają. Garfielda. Widzicie tego dziadusia z tym wózkiem? To jest walka. To jest walka. Takich ludzi szanuję. Ma przywiązany ten wózek w razie jakby mu bryknął do nogi. Ale to jest siłka dla takiego człowieka. Szacun. bardzo szeroka i piaszczysta.
ta plaża, ciągnąca się od Dona Lucata do Aziz. Jest tutaj niezbyt głęboko. Takie łagodne zejście do morza. Więc dla dzieci myślę, że spoko. O, tu fajne zejście na plażę. Samochód zostawiacie. Fig tu plaża, fig tu auta. Plaża, auta. No to idziemy na plażę. To znowu jest jakieś 3 km, może 5 dalej w dół na południe, kilka kilometrów od miejscowości Aziz. Wybór miejsca na plażowanie, no tutaj w tej części jest bardzo duży. A kolor wody robi robotę. Ale fajne miasteczko z taką fajną plażą. Widzę, że tutaj na skuterach wodnych szaleją. Albo za chwilę będą szaleć, ale to, co chcę Wam również pokazać, to świetna miejscowa, świetnie położony budynek i co? No i właśnie to. Idziemy zobaczyć do takiej miejscówki. Podejrzewam, że oni to otwierają dopiero w sezonie, ale kiedy tu jest sezon? Napiszcie mi, jeżeli wiecie. To jest aż dziwne. Co to tu było? Urbex na plaży? Bardzo proszę. Coś w tych południowych klimatach na tych urbexach jakoś tak często goszczę. Nie, to nie ma takiej opcji, żeby to było otwarte na sezon. Szefowo! Dobry! Ja pierdzielę. Kuchnia. Wpadłem na kuchnię. Tu gdzieś nie wpadł. Nawet frytury nie zlali. Konwek. Idę na zaplecze jeszcze. Ja pierdzielę. Zmywarka. A jak? Chłodnia duża. Zmywak. Kto się zatrudni na zmywak? Ale zobaczcie, przy zmywaku jaka piękna perspektywa. Jaki widok. Jeżeli to na sezon będzie otwarte, to napiszcie mi, że byliście tutaj. Ja wątpię. Czyżby zostawili po zeszłym sezonie coś takiego i tak zniszczało? Nie, to nie. Masakra, nie?
maszyna do ciasta, piec do pizzy, opalany drewnem, zresztą z dołu też macie u dołu drewno. Kuchnia do wynajęcia na Sycylii. A ten lokal nazywał się tak. To na drzwiach zresztą reklama została. Tu jeszcze lodówka. Fuj. Niezły syf. No dobra, taki zaliczyliśmy szybki urbeksik. Wychodzimy stąd. I tutaj to jest jeszcze jakiś plac. Z tyłu jakieś chyba apartamenty, choć te apartamenty może w jakimś stopniu są czynne. Tutaj na łóżka. Nie, pomyślane super. Pomyślane super, ale ale zniszczone, no. Duży kapitał włożony. Łącznie, zobaczcie, nawet kostkę brukową ułożyli i tutaj nazwę tego miejsca, tej restauracji ułożyli z kostek brukowych. Jeszcze idziemy tu popatrzeć i robimy zrywę. Jest zamknięte. Tu też był jakiś do sprzedaży jakiś mały kiosk, czy też bar, lody, coś takiego. Prysznice, kible, toalety, przepraszam. No to już reszta, nawet może nie pozamykana, ale tak, wkrętami zakręcone. Jeśli byście się zastanawiali, że to było otwarte przed zarazą i no zaraza to zamknęła, no to jednak nie. Tutaj są wszystkie te pierdu no i łącznie z cenami wszystkie informacje, nie? Ale plaża i miejscowa na wypasie. Zatrzymując się przy drodze, jest wiele miejsc takich dzikich wejść. O, to jest chyba właściwe określenie na plażę. No i widać, coś tutaj jeździ. Czy patroluje, czy w jakiś sposób pilnuje porządku? Trudno powiedzieć. Ale też ogromna plaża. Mogę chyba śmiało stwierdzić, że jak przyjedziecie na Sycylię, czy przylecicie, to na południowej części tej wyspy na pewno znajdziecie miejsce na plaży dla siebie. Najlepiej dzikie, tak mi się wydaje, bo wszędzie za te łóżka, parasole, oczywiście to jeszcze nie jest czynne, ale tam, gdzie tylko widzę, jak jest z ubiegłego roku, no to kasują. A na takiej plaży słońce świeci, łagodne zejście do morza jest, samochód gdzieś zostawicie, a miejsca? Panie Mietku, gdzie pan chcesz, tam pan leżysz.
flamingi. Wolno, dziko żyjące. Nie trzeba lecieć gdzieś tam na inny kontynent. Zaskoczenie dla mnie, że na Sycylii takie ptaki dziko sobie żyją. Fajne takie dzikie dojście na plażę. Po wydmach. Ma uroki swoje Sycylia. Dzisiaj powróciłem do tych łóżek, które mieliście okazję oglądać pewnie w poprzednim materiale. Zasypane tak piaskiem, ale są wygodne, mięciutkie. Wokoło żadnego towarzystwa. Jeszcze to nie działa. Czy będzie działać i kiedy? Jeśli ktoś ogląda ten materiał, jest tutaj lub był tutaj w sezonie i sprawdził, że to działa, napiszcie. Pizza. No, być we Włoszech i pizzy nie zjeść, a ta wegetariana. A tutaj niespodzianka, pizza chips na górze z frytkami. Ale ta wygląda na wypasie, panie Mietku. Jest też oliwa. Nawet taka z papryczkami, ale ja sobie podarowałem papryczki i zwykłą oliwą skropiłem. Smacznego wam życzę. Pizzę, obiadzik w takiej restauracji. Szamałem.